Cześć moi drodzy, Rafał z tej strony. Witam Was w kolejnym materiale. Tym razem trochę z innej perspektywy sobie nagramy, bo sobie sprawiłem taki kurde mikrofon przez Wi-Fi podłączony i tak dalej i w końcu nie muszę tego telefonu w łapie trzymać, bo kabel mi nie sięgał. Miałem króciutki kabelek. Jeżeli chodzi o sam rozładunek, no to przyjechaliśmy z skałą wapienną do stacji uzdatniania wody. Zobaczycie sobie za chwilę tam dojazd i tak dalej, bo to takie kurde dość mocne zadupie. I jeżeli chodzi o sam załadunek, rozładunek, bardzo fajny produkt. Miejscówka też fajna, nie ma żadnych kurczę tutaj udziwnień. Jedynie trzeba było przyjechać, zadzwonić do gościa, no i by on przyjechał tutaj tym dostawczakiem, tam pootwierał jakieś zawory, nie zawory. I można powiedzieć, że to cała obsługa. Podpisał mi już papiery, wszystko gotowe, tylko musimy wysypać i wylot. Mam nadzieję, że tutaj ten mikrofon będzie lepiej zbierał niż tamten poprzedni i przede wszystkim, że będzie mniej szumów. No bo ja wiem, tam kurde, tamten nie miał redukcji, a ten ma redukcję szumów no i ogólnie, zresztą czekajcie, spróbujemy sobie włączyć redukcję. Zobaczymy, czy będzie różnica, czy lepiej tak, czy tak, też muszę się trochę nauczyć tego. Co, w zasadzie wszystko już potem opowiedziałem, bo ja nie zauważyłem, że początek filmiku mi się nie nagrał i teraz już kończąc rozładunek muszę dopiero nagrać początek filmiku, tak więc tam już potem wszystko powiedziałem chyba, co miałem powiedzieć. Dobra, bez przeciągania, kurde, lecimy. No tak, to standardowo się dojeżdża na miejsce, musi zacząć padać, nie? Ale nie, rosną 31, mamy 33 szukamy. No powiem wam, kurde, no z jednej strony fajnie tak było 32. Z jednej strony fajnie, bo to taka odskocznia od tych kurde chemparków, nie chemparków, od tych innych badziewi. No to tam chyba dobrze widzę, że tam jakieś zabudowania są w tych krzakach po prawej. Nie, no to na pewno nie będzie. No, muszę cofnąć. Z tym króciutkim silosem to chociaż manewrowanie jest łatwe. Czyli przejechaliśmy, czyli to gdzieś tam było. Weź teraz cofnij w tą ruchliwą ulicę. Muszę kurde wejrzeć. Wy pewnie nie widzicie tam coś jedzie, czy nie? Czekaj, tam jedzie auto, a z drugiej strony? Z drugiej strony jest wolne. Czy to przejedzie? Możemy kurde... Ale widzę tu po śladach, że ktoś już zawracał w tym miejscu. Bo są ślady, kurde, ewidentnie od ciężkiego auta, które się obracało w tym miejscu. Klimę włączę, bo mi szyby parują. Kurde, no takie. Kiedyś na kurierce jeszcze jak jeździłem, to też te kurwa zadupia wszystkie to... Bo na porządku dziennym było. Tak, 100% od nas tu jakieś auto musiało zawracać, bo dokładnie te same ślady, ten sam łuk tak jakby od opon został. No i dobra, i co tu jest napisane do kurwy nędzy, bo już mnie nerwy zaraz ruszą. Strasse, kurde, taka 7:1. Kurwa, no to nie... Czekaj. Tu jest hydrofornia jakaś. Ja pierdolę, zobaczcie co to jest. To jest kurwa to po prawej? Ten mały pierdolnik? To jest hydrofornia, no ewidentnie ten po prawej, kurde, ten mały budyneczek. Czyli za tymi krzakami to musi być. Ja pierdolę, człowieku, kurwa, kto to zrobił? Kto to wybudował? Zero oznakowania, nic, nawet najmniejszej tabliczki. I weź tu teraz wjedź, bo to muszę w te krzaki po prawej wjechać. Jeszcze cofnąć muszę, kurwa, na tą główną drogę. Człowieku, kto to kurwa to wymyślił ten rozładunek? Nie, są znaczki do hydroforni i ten... od wody, ale nie ma szyldu żadnego.
Ja pierdolę. Serio? No powiem wam, takiego miejsca do rozładunku to jeszcze nie miałem. No tu jest ta hydrofornia, po lewej będzie tutaj. No tam koło tej czeskiej granicy podobnie było. Też jakiś środek jakiegoś lasu w górach, kurde. Jest kurwa Buda. Jakby inaczej. No jest tutaj. No dobra, to grunt, że znaleźliśmy. No powiem wam, już zaczęły mi nerwy puszczać powoli. Dobra, zajechaliśmy. Ja się nie dziwię, że to było ciężko znaleźć, bo zobaczcie, to jest tak dość mocno obrośnięte dookoła. I poszedłem z duchem czasu, zamówiłem sobie mikrofon taki z wygłuszeniem szumów i wiatru. Zaraz przetestujemy, jak to w ogóle będzie nagrywało i czy w ogóle wszystko będzie dobrze z tym mikrofonem. Ale myślę, że powinna się poprawić trochę jakość i nie będzie aż tak bardzo kompresora słychać. Zaczniemy od podłączenia. Już wiem, dlaczego taki krótki silos miał być, bo tutaj jest kurde bardzo wąski wjazd i sypiemy do plastikowego silosa. Ok, no podłączam i widzimy się za chwilę. Chciałem dać ten krótki wąż, ale niestety jest za krótki. A że mamy tutaj podłączenie na rurkę setkę, na 80, tą tankową, to musimy dać, to musimy dać normalny wężyk. Góra zamknięta, kolanko zamontujemy. Ja jestem ciekaw, jak to będzie zbierało, bo na przykład w tym, no bez redukcji szumów i wiatru, no to wiadomo, to tam szumi, kurde, dudni i tak dalej, ten kompresor, ale ciekawy jestem, jak to będzie chodziło właśnie teraz z tą redukcją. A co, mówię, to sobie porównamy. Coś mi telefon przestawił. O. Dobra. O tym kamieniu i tak dalej to zaraz sobie opowiemy, tylko to podłączę. Zacznę już do góry podnosić, żeby czasu nie marnować, nie? No to wiadomo, w poniedziałek to trzeba się spieszyć, kurwa, uszczelka jest źle założona. No dobra, damy radę. Szczęście takie, że przestał padać akurat przed chwilą, to chociaż tyle, nie? Dobra, dawaj teraz nóżki porozkładamy. Jak tutaj sytuacja? O, krzywo. Trochę beczka do góry. No, te małe beczki są fajne tutaj, jeżeli chodzi o samo manewrowanie i tak dalej. Tu dużo łatwiej, nie? No tak, normalną jakbym przejechał, to mi tu nie cofnął, nie dałoby rady. Bo jak już widzę, że tutaj ta barierka by przeszkadzała, ta tutaj, co jest po mojej prawej stronie. A tak to elegancko sobie podjechaliśmy, kurde, na jeden wężyk. Myślę, będzie dobrze. Zimno dzisiaj, kurde, 13 stopni. Musiałem tą kamizelkę ubrać. No bez kitu normalnie, kurde, zimno. O i teraz zobaczcie, mamy taki przechył dość duży, no to wiadomo. A przy krótkiej beczce to jest jeszcze pół biedy, bo to aż tak bardzo nie przeszkadza. O, ale oko nam teraz tak tu wychodzi. Kurwa, co to się włączyło? O, tak nam oko wychodzi. Więc jest, kurde, no ciężko.
Z tamtej strony jest zepsute, więc musimy tą stronę sobie wyregulować. Oj, powinno być dobrze. No nie, przy tej krótkiej beczce to tam nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, bo mnie się po prostu nie da tu za bardzo wypoziomować. Jeszcze troszkę muszę podkręcić. Jeszcze odrobinę i teraz odpalimy i jak będziemy dźwigali, to nam się cofnie. Kurde, chociaż to aż tak krzywo nie wygląda, no ale widocznie jest. No i teraz to już obleci. I tak, jeżeli chodzi o sam kamień, no to można od razu w zasadzie włączyć kompresor i nie trzeba go ani wysoko podnosić, ani nic z tych rzeczy. To jest taki, kurde, granulat, jakbyście mieli kamienie zgranulowane w tej formie, no to idę, włączę kompresor. Się pytałem faceta, jak ciśnienie ma być, no to mówił, że nie wie. Więc myślę, tam będę, kurczę, dam 0,8 bara, więcej nie, bo to jest ten plastikowy silos. Nie chciałbym, żeby, kurde, wyjebało go w kosmos, nie? Cześć, zobaczcie, czy mam redukcję szumu włączoną. Jeszcze mam, zielona się pali. No, sam jestem ten. Nie spojrzałem, która jest godzina. Czekajcie. O, panie Andrzeju, ale tam powietrze spierdala w górę. Trzeba dokręcić dekiel. Coś, kurde, licho dokręcone. Czekaj. Raz, dwa. O, i to tak dość mocno uciekło. Kurde, ja sam to ładowałem. Ale w sumie te motylki tak dość ciężko się zakręcały. Coś tu, kurde, zrypane jest. Dobra, czekajcie, muszę opuścić trochę beczkę. Wejść tam do góry. No do samego końca nie będę opuszczał, nie? Tak po prostu ją opuszczę. O, widzicie? Za bardzo przegiąłem i... bo kamery nie mam, kurwa. Dobra, styka. Kurde, a widzicie, teraz się przyzwyczaiłem, że mam kamerę cały czas w ręku. Dobra, musimy się przystosować. Idziemy zajrzeć do góry. Co tam, gdzie tam mi tam puszcza? Chodźcie ze mną. Tutaj mam malutkie ciśnienie w środku, więc nie ma jakiegoś parcia na to. Kurwa, gdzie to puszcza? Tutaj, z tego z worka puszcza. O, widzicie? I tu by mi już jakiś sypki produkt, kurczę, uciekał. Dawaj, na siłę. Dobra, i tutaj nic więcej nie syszczy. Jeżeli chodzi o samo takie dokręcanie, no to wiecie, jak jest małe ciśnienie, to nie ma problemu żadnego. Jak jest duże, no to tam lepiej nie kręcić tymi motylkami za bardzo, żeby w kosmos, kurde, nie wydupczyć. Ale na małym ciśnieniu, no to na miękko. Tam jeżeli chodzi o ten kamień, no to on jest, kurde, ten wapień, to on jest taki dość ciężki, on jest taki zbity, więc myślę, na małym wężu, nie wiem, czy uda się nam na full odkręcić, ale też to 0,8 bara to będzie w zupełności wystarczało. Mamy 0,6, a z tym plastikowym nic, bo nie skończyłem. Pytałem się gościa właśnie, czy tam jakieś ciśnienie, on mówi, że nie wie, ale tak z własnego doświadczenia wiem, że na tych plastikowych właśnie wynalazkach, no to tak jest dostępne 0,8, 1, 1,2 to już jest, kurczę, dużo. Mamy godzinę 9:30 i tak rozpoczniemy. Dobra, tu dochodzi do 1 bara, czyli lecimy. Tak, będę trzymał 0,8, kurde, żeby bezpiecznie było, żeby nie wypierdoliło tego w kosmos. Aha. O, kurde, tu patrzcie, co się dzieje. Tu nie ma odpowietrznika, nie ma filtra. O człowieku, tu będzie wszystko białe przecież. Mam otwarte pogwizdka. Dajemy popychu więcej. O, ciężko idzie. O, widzicie, dałem więcej powietrza. O, bardziej kopci. A kurde, takiego tego nie widziałem jeszcze, żeby tak sobie luźno ten cały pył wylatywał. Czekaj, mam okno zamknięte w aucie? Jo. No, w środku biało, dobra. Dajemy więcej produktu.
Otworzyłem na full. O, bardzo ciężko idzie, powiem wam. Chyba aż za ciężko, chyba przesadziłem trochę. Dobra, dajmy więcej wiatru i górę przykręcimy. Nie wiem, jak to teraz będzie słychać wszystko, ale słychać, że zawór zwrotny zaczyna klepać tutaj na dole. Czyli... O, ale daje. Człowiek. Ja będę biały, kurwa, jak młynarz, jak stąd wyjadę. No, powiem wam, ja rzadko ten kamień rozładowuję, to tak nie mam wprawy za bardzo, ale jakby przejechać tą normalną beczką, się ustawić tutaj dalej, oj, to by, kurde, no, ze 3 węże trzeba było zapierdolić, to byłoby ciężko szło. No tak, bo to jest zbudowane, tutaj macie wlot, ta metalowa rura, a ta plastikowa jest jako odpowietrzenie, żeby, kurde, nie wywaliło dekla, czyli można teoretycznie dawać większe ciśnienie. To damy jedyneczkę, damy jednego bara, bo tutaj nie ma raczej szans, żeby wyjebał dekiel. Takiej ilości tego powietrza, jak to wylatują przez tą rurę, to... Dobra, dajmy jedyneczkę, a nawet się sama zrobiła, dobra, zakręcamy górę całkowicie, prawie. Tu mamy jednego bara. Na filtrze mamy 1,2. A to obleci. Dobrze, wiatr wieje w drugą stronę, to przynajmniej może cały biały nie będę. Bo jeżeli chodzi o załadunek tego wapienia, no to do 2 dekielków sypali, żeby równomiernie rozłożyć masy, bo o ile ten jeden dekiel nie był pełen, no to mówię wam, to kurde, no taka kupeczka tam jest, z jednej i z drugiej strony tam na pierwszym i na trzecim deklu, no to jest taka kupeczka z przodu i z tyłu. No to dosłownie, no nie widać, żeby to miało 26,5 tony, a tyle ma. A i to jest właśnie to, dlaczego, kurde, tak ciężko się manewruje tym silosem małym, bo on no wystarczy malutki ruch kierownicą i wiecie, bo tutaj macie, kurde, bardzo mały dystans między osią a ciągnikiem. I to jest, kurde, no ciężko się przyzwyczaić. Tam jak w piątek wracałem, to w rajkę cofałem, no powiem wam, kurwa, no na 3 razy. Cofnąć w rajkę nie mogłem. No uciekał mi ten silos. Człowiek się przyzwyczaił do jakichś takich bardziej gabarytowych, a... No i też trzeba uważać, żeby tu łośki nie przesypać, bo jak wsypiecie wszystko do drugiego dekla, no to macie, wiecie, tutaj między ciągnącą a pierwszą osią naczepy cały ciężar. Więc będzie na pewno coś przewalone. Albo obciążenie naczepy, nacisk osi naczepy, albo ciągnika. No jest, tutaj wiele wam nie opowiem o tym, bo bez kitu, kurde, no nie mam doświadczenia z tym rodzajem zabudowy, z taką ramą. No dobra. A co muszę przyznać, to miła odmiana jest, tak jak jakiś inny towar przewieziecie, to no tak, to same te granulaty, kurde, to aż nudzi się w tej robocie. Jeszcze teraz akurat w tym tygodniu jakoś mniej roboty było, to same jakieś pauzy po 13, 14, 15 godzin, to kurwa, no bez kitu nie miałem nawet co nagrać, ani co robić, brzydka pogoda, to z kamiona nie ma gdzie się ruszyć. Zrobiłem kilka fotek, zobaczę jak to daje, to kurde. Dobrze wiatr w drugą stronę jest. Tutaj wszystko białe jest pod spodem. Dobra, tu ładnie ciśnienie trzyma, około 1 bara. Tutaj tak samo. No, co mogę jeszcze o tym wapieniu powiedzieć, że jak się go myje, to jest, kurde, kichowato, bo trzeba płynu użyć, żeby to umyć, bo jak umyjecie sam wodą, albo wykwasować, to już teraz nie pamiętam, dawno tego nie myłem, ale chyba trzeba było, kurde, płynu użyć, bo bez płynu to zaraz cała beczka biała się robi. I tutaj jest fajna rzecz jeszcze w wapieniu, bo też kiedyś przywiozłem podczas tą granicę, tam nie pamiętam już miejscowości, i zamiast takiej formy rozładunku, tak jak tutaj jest, to podłączałem wąż i tutaj w miejsce, kurczę, papychu się podłączało takie jakby złącze do wody i wodą się napełniało tutaj cały tył silosa, tak mniej więcej no nie wiem, tam do jakiejś wysokości, żeby ten towar w wodzie pływał i się rozładowywało tak jakby, kurde, wodą ten towar.
Czyli nalewaliśmy w ten kamień wodę i tak jakby ta woda wypłukiwała ten towar przez rurę naszą. Ale to może kiedyś będzie okazja, to jeszcze jak będę to zrzucał, to na pewno nagram. Ale właśnie w taki sposób też można to rozładowywać. I o dziwo, do środka, no tam wiadomo, błoto jest w środku potem, jak już się skończy rozładunek. Ale właśnie też w taki sposób jest możliwość. No i tam od chuja, wiadomo, tych węży do wody i cały mokry, no delikatnie tylko kompresorek. No, jeżeli chodzi o tą krótką beczkę, to zobaczcie, to jest maksymalne, ale słońce teraz akurat daje, nie wiem, czy będzie coś widać. O, to jest maksymalne uniesienie. No wiecie, to ona jest, kurde, z 1/3 krótsza spokojnie od takiego standardu. No, zupełnie inaczej się, kurczę, jeździ z takim silosem i rozładowuje to. O, cukier często się w tym wozi, my na przykład piasek w tym wozimy też. Sól, kurde, no różne, takie właśnie typowo ciężkie rzeczy, ale takie mało objętościowe, czyli o, ten kamień, tytany, jakieś nie tytany, to właśnie do takich beczek ładujemy. Ona ma u góry 4 dekielki. A naprawdę, kurde, chciałbym z taką non-stop śmigać. Potem, bo są jeszcze wersje bez łap tutaj z tyłu. To jakbyście trafili na taką beczkę, kurczę, bez podpór, no to jest, kurde, pizdowato trochę, bo wtedy tak jakby cały ciężar opiera się na ostatniej osi tutaj, kurde, w naczepie. No powiem wam, no trochę straszne jest, bo jedno, że nie możecie wypoziomować jej za bardzo, no jedynie przednie łapy wam zostają, tak? Nawet jak spuścicie powietrze, to też ta beczka tak fajnie podskakuje, kurde, jak towar się wysypuje. Normalnie jak wiecie, jakby na trampolinie było ding, 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 ding. No takie specyficzne to jest. No u nas akurat są łapy, bo tu nie zależy aż tak bardzo na odciążeniu tych naczep, bo wiadomo, no, różne rzeczy się wozi. A zwłaszcza jak wozimy te, kurde, syfy, no to do samej góry trzeba podnieść i dlatego łapy montują, bo by się mogła wyrwać albo, kurde, wykipnąć. Ale tutaj na przykład ten kamień jak przewożę, no to spokojnie bez łap byśmy to rozładowali, bo tutaj naprawdę, no podniosłem na maksa, żeby pokazać wam, ale naprawdę nie trzeba do samej góry tego podnosić. No fajny produkt. No, jak ktoś by z was tutaj jako początkujący to sypał, to na mięciuchno. Chyba żebyście 2 węże mieli albo długą i wysoką instalację, no to wtedy wiadomo, no nie na full gwizdek, tylko no z pół. Tak myślę, pół przy jednym barze, no to byłoby fajnie. Dużo wtedy powietrza na popych i tak na pół gwizdka, kurde, przepustnica otwarta, powinno polecieć. Powiem wam, że dobrze ten wiatr się obrócił, kurwa, to co chwilę tak dmucha z jednej, z drugiej, ale biało. Ja się dziwię, że ta beczka taka cała biała jest. Zresztą ona tytan wozi na przemian z tym kurde kamieniem, bo to w kółko ona jeździ. Ona jest ładowana na Zagłębiu, wtedy się jedzie z tym na południe i na południu się ją myje i wtedy się ładuje właśnie ten kamień i wraca z powrotem tutaj na Zagłębiu. I potem znowu teraz pewnie ją zawiozę do Duisburga albo gdzieś tam, ona ją zostawia, oni ją myją i znowu tam w kółko. Taki ciężki los tej, kurde, naczepy. O, jest okazja, to pokażę wam, co jest niedopuszczalne i co jest spowodowane tak jakby usterką zaworu zwrotnego któregoś, albo u góry, albo na dole tarczy. Widzicie? To jest niedopuszczalne, to jest, kurde, jakby przyszła kontrola tam na firmie, kontrola czystości, to od razu za takie coś jest wylo. Układ powietrzny musi być, kurde, nieskazitelny, można powiedzieć. Żadnego produktu tam w środku nie może być. I dlatego też tam kiedyś wspominałem, że te zawory bezpieczeństwa często gęsto są zapchane, bo jak te białe syfy wozimy, to ten produkt, który się dostaje tutaj, potem jak oni myją, to nie płukują dokładnie tego i tutaj w tym miejscu, w tym zaworze, kurde, się zbiera produkt. No i to niedobrze. Nie powinno być. Gdzieś jest usterka zaworu zwrotnego, czyli wiecie, jak zamkniecie całą beczkę i cofacie wam produkt do układu powietrznego, no to musicie poszukać, kurde, przyczyny. Dlaczego? Skąd? No wiecie, to szkoda waszej roboty, bo będziecie się pierdolili, za każdym razem myli ten układ powietrzny, a jeżeli jest jakiś granulowany produkt, to naprawdę nie ma takiej potrzeby. I wiadomo, jeżeli tam firma załadunkowa tego nie wymaga, albo rozładunkowa. Ale tutaj w tym wypadku no ewidentnie jest coś, kurde, uszkodzone w tym silosie. Któryś zawór zwrotny.
No i to swoją drogą, że jak myjka nasza myła, no to nie umyła tego, no to już inna bajka, a ja tego nie skontrolowałem i nie zauważyłem, no to tam można powiedzieć, to się ciągnie jedno za drugim. No, ale miałem szczęście, kurde, że kontroli nie było. Mam nadzieję, że będzie coś widać. A ja sobie opukam i ten produkt teoretycznie tu nie ma jakiejś filozofii z rozładunkiem, on po prostu się kończy, ale wiecie, lubię jak ten cały pył tam ze środka wyleci i dzięki temu mniej na myjce pierdzielenia jest. Kurde, ale biało tu jest. Czarne spodenki i granatowa bluza to nie jest najlepszy pomysł, zwłaszcza to, że pada co chwilę i to kurde przykleja się do mnie. Dobra, jest końcówka. Zobaczymy, jak żygnie. O właśnie. O, człowieku. Mówiłem. Dobra, resztki kamienia wypuścimy. O, uszczelka słabo trzyma albo słabo dokręcone było. Dobra, to by było na tyle. Myślę jest... Teraz wyszło wszystko na pewno. Dobra, chodźcie do autka. No dobra, moi drodzy Państwo, zeszło nam jakieś... Kurde, nie wiem, która godzina jest. 10:55, tak, 30, godzina... No tak, godzina 10 minut, tak mniej więcej. Jeżeli chodzi o sam produkt, no to ja, no, tak jak mówiłem, naprawdę, kurde, spoko jest. Nie, w sumie nie ma się co czepić. No fajnie się sypie i tak dalej. Gdyby jeszcze duża rureczka była, to w ogóle byłoby fajnie. Jakbyście to mieli na początku, no to najlepiej najpierw odkręcić tak, kurde, z pół gwizdka, żeby za dużo tego towaru nie szło, żeby nie stanęło, bo podejrzewam, że może być go ciężko cofnąć, bo on ciężki jest sam w sobie. Jak zatka instalację i on tak, kurde, się usypuje. To jedno, a drugie, że kurde, no przy załadunku trzeba uważać na pewno, żeby do jednego dekla tego nie wsypać, bo ośka będzie przesrana, przerąbana. Tutaj jak podnosiłem, no to jak troszkę do góry, znaczy jak miałem opuszczoną beczkę, to tam było chyba 12 ton naciągnącej, więc trochę za dużo, można powiedzieć. No nic, myślę, na razie byłoby na tyle. Mam nadzieję, że audio będzie lepsze i wkrótce mam nadzieję też, że wideo uda mi się trochę poprawić. Tak, żebyśmy mogli, kurde, lepiej się słyszeć i widzieć. I żebym mógł trochę lepiej pokazywać, bo wiadomo, no z ręki no to jest takie, kurde, pizdowate kamerowanie, bo no wiadomo, ta ręka lata, jak gdzieś tam indziej patrzę, coś nie do końca zawsze widzę dokładnie, co pokazuje, bo albo światło świeci, albo cokolwiek innego. A łączność Wi-Fi może pozwoli na to, że będzie jakoś tak, kurde, łatwiej. No nic. To dzięki za uwagę. Pamiętajcie jakiegoś tam subika zostawić, kurde, i lajkacza. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.